Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam smak dzieciństwa tutaj w zachodniej Australii. A co to będzie? Będą to kotlety mielone, ziemniaki i mizeria. Typowo polskie danie. Wszyscy je lubimy, ale jeżeli ktoś nie zna albo nie robi, zapraszam do oglądania. Sekret kotletów mielonych. Mizerii. Co potrzebujemy do mizerii? Do mizerii potrzebujemy przede wszystkim nowaliki, więc będzie to szczypiorek. Szczypiorek z mojego ogródka, który właśnie za chwileczkę pójdziemy nazrywać. Co jest najważniejsze? Gotujemy od serca. No to zaczynamy. Pierwsze przygotowujemy mięso, później ziemniaki, no i na końcu surówka, czyli mizeria. Mięso mielone wołowe, tu mam mięso mielone wieprzowe, oczywiście wszystko jest free range. Do tego oczywiście dodaję jajka i nie mam świeżej bułki, więc dam bułkę tartą namoczoną w ciepłej wodzie. Pokażę Wam, co używamy do tej potrawy. Do tej potrawy dodaję bardzo prosto sól, pieprz czarny, płatki, cebulki, czosnek w proszku, bułkę tartą, którą będę moczyła w ciepłej wodzie, bo nie mam świeżej bułki, i do tego dam 2 jajka. I to jest wszystko, co dodaję. Wyrobimy to i zaczniemy piec. No to wrzucę, rozbijamy 2 jajka. Skorupki, jak wiecie, zbieram do mojego ogródka, więc nic nie może się zmarnować. Mój tradycyjny fartuszek. Teraz nakręcimy pieprzu. Pieprz wsypany. Płatki cebulki. Nie, też niedużo. Czosnek, sól. Teraz dajemy sól. Tyle mam bułki tartej, zaraz to namoczę w ciepłej wodzie. Bułka tarta jest rozmieszana z wodą, ona już namiękła, nie jest taka zbita, sucha. I to dodajemy też do naszego mięsa do wyrobienia. No i zaczynamy wyrabiać. I wyrabiamy. I wyrabiamy. Wyrabiamy te mięso, aż połączą się nam wszystkie składniki. O czym żeśmy zapomnieli? O majeranku. Majeranek jeszcze wsypuję. Dla mnie jest to trochę mało słone, ale to wedle Waszego uznania, kochani. Czy tu są jakieś proporcje? Nie. Ja tutaj żaden. Ja po prostu wszystko robię, jak to mówią, na oko. Trochę soli, trochę pieprzu. Potem próbuję, czy mi czegoś jeszcze nie brakuje. Nie ma tu jakiejś gramatury, że musisz mieć kilo mięsa. Możesz mieć 1,5 kilo, możesz mieć pół kilo. Wtedy dodam tylko mniej i dam 1 jajko na przykład. Na pół kilo bym dała 1 jajko. Teraz tak, jak macie tak dużo, można zrobić, tą potrawę można zrobić na 2 sposoby. Można tą potrawę zrobić na 2 sposoby. Ja, jak mam więcej mięsa, tam już wstawiłam patelnię z oliwą, no i jedno. Ja nie obtaczam jeszcze w bułce tartej, dlatego że potem ten olej bardzo wsiąka i nie jest zbyt zdrowy dla naszego organizmu, żeby tak dużo tego oleju używać. Możemy zrobić mniejsze kulki i na przykład zrobić z sosem pomidorowym, ale to zrobię innym razem. Dobrze? Jeszcze tyle mi zostało, ale teraz postawimy to do pieczenia już. Formujemy i powolutku. Jeżeli chcecie, żeby się szybciej upiekły, to trochę je spłaszczcie. Jeżeli je zrobicie płasko, to one nie będą takie grube. Kotleciki zaczynają się smażyć. Dobra, odwracamy nasze kotlety na drugą stronę. Ziemniaki są te takie fioletowe, lekko fioletowe, nie te ciemne. No tutaj w Australii, mówię, dużego wyboru w ziemniakach nie ma. Garnuszek na ziemniaczki mamy, więc zaczynamy obierać. Jak wiecie, jest nas tylko 2. Z mężem jestem ja i mój mąż, więc ziemniaków za wiele już teraz też tak nie jemy. Polski obiad. Kto nie zna mielonych z ziemniakami i z mizerią? No powiedzcie mi, kto nie zna tej potrawy w Polsce? Tu Australijczycy również robią meatballs, tak to się nazywa ładnie po angielsku, ale mają inny smak. Oni mięso peklują, kotletów mielonych, a my tylko przyprawiamy, więc smak automatycznie mają inny. Najprostsze przepisy najlepiej smakują. Polecam każdemu i gotujcie sami. Nic już tak tu nie, już nic nigdzie nie smakuje tak, jak smakowało kiedyś. Wszystko ma inny smak. Takie czasy mamy. Chcemy wszystkiego, żeby było dużo, długo się trzymało, było długo świeże. No to mamy tego skutki. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy dodajecie do kotletów mielonych, bo mówię, przepisów na internecie jest
tysiące. A po co ja robię ten kulinarny przepis? Robię to też między innymi dla moich córek. Za każdym razem do mnie dzwonią. Mamo, a co dodałaś do tego? A co dodałaś do tego? I tak naprawdę w tym moim całym pamiętniku YouTube'owym, który kręcę dla Was, wycieczki, różne sprawy, ten kącik kuchenny jest też dla moich córek. Moje córki czy mojej wnusi w przyszłości, jak babcia robiła pewne rzeczy, co babcia dawała, bo za każdym razem babcia się straci i nie będzie miał kto powiedzieć, jak to było. Pokażę Wam coś. Pokażę, tylko ręce umyję. Ten zeszyt jest od początku, jak wyszłam za mąż. Wiecie, i też nie wiedziałam, co jak. W tym zeszycie, zobaczcie, tutaj moje dzieci, które z dziewczyn się dopadła, dorysowała mi to. On już jest brudny. Niektóre strony są tak pochlapane. Pokażę Wam. Zobaczcie, to jest jedna plama. Odkąd wyjechaliśmy z mężem, pierwszy raz na emigrację do Grecji, założyłam sobie ten zeszyt, bo nie znałam. Nie było kiedyś internetu, nie było niczego. Były gazety, ale do tego wrócimy. Kiedyś opowiem Wam historię tego zeszytu. W tym zeszycie są wszystkie moje początki od momentu, kiedy wyszłam za mąż. Więc moje dziewczyny wiedzą, że ten zeszyt istnieje. Czy z niego skorzystają? No zobaczymy. A mówię, ten pamiętnik, który jest właśnie teraz, kręcę dla Was na YouTubie, to też między innymi, żeby Wam pokazać, jak my tutaj w Australii jemy, jakie produkty używamy, ale również po to, żeby te przepisy nie przepadły, bo one są warte tego, żeby... Ja wiem, że dobry kucharz nie zdradza swoich przepisów, ale słuchajcie, żyjemy w takim świecie, że wszystko już o wszystkich piszą, to dlaczego nie? Chciałabym, żeby moje córki na przykład w którymś momencie, jak mnie nie będzie kiedyś, żeby moje córki powiedziały, kurczę, mama nagrywała ten film, jak ona to robiła? No właśnie tak. To jest właśnie po to. Po to jest ten kanał, po to jest ten mój Polk, która gotuje. Czy się to komuś przyda z Was? Nie wiem. Czy lubicie? Nie wiem. Ale moje córki tu w Australii na pewno skorzystają niejednokrotnie. I będę właśnie robiła przepisy takie typowo polskie tutaj w Australii. Oczywiście będę pokazywała Wam różne inne, które my tutaj również jemy z innych kultur na przykład, ale o tym magicznym zeszycie Wam kiedyś opowiem historię. Nie dzisiaj. Dzisiaj robimy polskie danie, kotlety mielone, ziemniakówka i mizeria. Mizeria z ogórków. Robimy, bo za chwilę się nie wyrobię. Okay? Wstawimy ziemniaczki, niech one się powolutku gotują. Dobra, ziemniaki już wstawione. Tutaj nasze kotleciki dochodzą powolutku. Moi kochani, więc jesteśmy w ogródku. I co będziemy zbierać? Na pewno będziemy zbierać, tutaj mam majeranek, świeży majeranek do mięsa. A teraz muszę wziąć po cebulkę. Po szczypiorek, nie po cebulkę, co ja mówię. Mamy wszystko to, co chcemy. Szczypiorek czosnkowy i 2 gatunki majeranków. Bardzo dobrze się komponuje właśnie do naszych polskich potraw. Jesteśmy już w domu. 2 ogórki obrane. Ja mam zwykłą tarkę. Tutaj na tej stronie szatkuję na plasterki. Mamy tutaj nasz szczypiorek czosnkowy. Nasz szczypiorek z ogródka. Co ja dodaję do mizerii? Dodaję do mizerii troszeczkę naturalnego jogurtu greckiego i dodaję kwaśną śmietanę. Sour cream i grecki jogurt. Naturalny jogurt grecki. To dodaję do mizerii. Nie daję tego dużo. No i oczywiście sól i pieprz. Nie dodaję cukru do mizerii. Wiem, są osoby, które lubią z cukrem. Ja osobiście nie przepadam. Te ogórki puszczą wodę, wiadomo. Posoliłam trochę pieprzu, czarny pieprz mielony, 2 łyżeczki jogurtu. Ta śmietana tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo gęsta. Więc do ogórków
do ogórków jest idealna, dlatego że ogórki puszczą wodę. Ziemniaczki żeśmy już odcedzili i nasz obiadzik już gotowy. Typowy polski obiad. Pachnie niesamowicie. Życzę Wam smacznego i mówię, to co proste, to najlepsze. Do następnego. Trzymajcie się. Bye. Byłabym z sobą, ja bym nie spróbowała tego dania, prawda? Więc musimy spróbować. Możecie uwierzyć na słowo, albo nie. Mięsko pięknie wypieczone. Mięciutkie. Przepraszam. Z pełną guzą się nie mówi.